Dzień dobry, witam serdecznie. Z tej strony Paulina Palian, czyli Poli. Palian Show, która stworzyła Art by Women, Women in Arts i polskojęzyczny kanał Córkę, Sztuka Kobiet, Kobiety w Sztuce. Dzisiaj mam przyjemność rozmawiać z artystką młodego pokolenia, Anną Jarosz, która pochodzi z Cieszyna, natomiast na co dzień mieszka i pracuje w Wenecji. Halo, halo Wenecja, Aniu. Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło i dziękuję Ci za zaproszenie do rozmowy. Słuchajcie, to jest niesamowita sprawa, bo jak oglądałyście nasze wcześniejsze wideo, to słyszałyście, że dostałam się do szkoły rzemiosł w Cieszynie jako wolna słuchaczka i na dzień przed wyjazdem do Cieszyna na pierwsze spotkanie internetowo poznałam tą niesamowitą duszę, która kliknęła na jedną z fot, które ja tam udostępniałam z hashtagiem Folkmania. I patrzę, kto to, co tam się dzieje, i widzę i Wenecja, i Cieszyn, no i się pytam, halo, halo, czy my się spotkamy w Cieszynie? Ania do mnie, czy my się znamy? A ja mówię, jeszcze nie. I potem dojechałam do Cieszyna i miałam przyjemność dostać zaproszenie od Ani na kawę. Spotkałyśmy się, no i usłyszałam takie herstorie, że mówię, to musi iść w świat. Dlatego nareszcie spotkałyśmy się, jest nam łatwiej spotykać się, ja nagrywam z Alp, mała wioska niedaleko Admont. No i Aniu, gdzie ty jesteś? Ja jestem obecnie w Wenecji, w moim mieszkaniu, które też jest moim studiem, ale bardzo mnie to cieszy właśnie, że przybliżyłaś tę historię, w jaki sposób się poznałyśmy, bo to było niesamowite, ponieważ po jakimś takim bardzo długim czasie w ogóle pojawiłam się w Cieszynie i pojawiam się w nim teraz cyklicznie i razem uczestniczymy w szkole rzemiosł. Uczymy się co prawda troszkę innych rzeczy, ale bardzo to było miłe i w ogóle tak rozmawiałyśmy o tym, że wszystko się jakoś tak złączyło w tym Cieszynie, także wielki powrót dla mnie, a dla Ciebie eksploracja nowych terenów. Tak, ja jestem zakochana, zauroczona, nigdy wcześniej nie miałam okazji i przyjemności być w Cieszynie, natomiast poznaję tam taką ilość niesamowitych kobiet, no bo kierunki, które wybrałyśmy obie są niesamowicie sfeminizowane. Ja jestem na obróbce wełny i bawię się włóczką, tutaj moje pierwsze dzieło, chusta. Aniu, a ty jesteś na czym? Ja jestem na koronce koniakowskiej, także uczymy się w Koniakowie, w górach. No, ty też właściwie jesteś w górach, bo ty... Tak, my jeździmy do Jaworzynki, a wy jesteście w Koniakowie, tak? Koniakowie, dokładnie. No tak. Także... Dobrze, Aniu, czyli jak przeczytałam na twoim Instagramie, robisz mi i nam niesamowitą przyjemność, to jest chyba twoje pierwsze interview, wywiad po polsku, więc Tak. może powiedz nam, kim jest Anna Jarosz i jak przejdziesz właśnie do twojej sztuki, proszę nie zapomnij o twoich podróżach, powiedz nam, kim jesteś? Tak, masz rację i to jest w ogóle bardzo, bardzo ekscytujące i niezwykle ważne dla mnie wydarzenie, ponieważ zwykle rozmawiam i mówię w ogóle o sobie, o swojej praktyce artystycznej po angielsku, bo jakieś 9 lat temu, już właściwie tak przestałam to liczyć, ale wydaje mi się, że to było 9 lat temu, kiedy wyjechałam z Cieszyna i przeprowadziłam się do Pragi. I od tamtego czasu tam wyjechałam na studia i od tamtego czasu po prostu krążyłam po Europie głównie i się przeprowadzałam, ale właśnie Polska była dla mnie takim raczej miejscem, do którego wracałam, żeby spotkać się z rodziną i przyjaciółmi. Natomiast nie łączyłam tego z moją praktyką artystyczną dotychczas. I teraz jest w ogóle taki rok, w którym jakby od nowa wszystko zaczyna się definiować i dla mnie zaczyna się taki moment, kiedy rzeczywiście postanowiłam, że fajnie byłoby jednak pokazać tę moją sztukę w Polsce, wrócić trochę do języka, do polskiego języka, wiesz, w mojej sztuce, też w mojej praktyce. Myślę, że to może być zaskoczeniem dla wielu osób, które mnie gdzieś tam śledzą w internecie, bo od lat głównie porozumiewam się po angielsku. I także bardzo Ci dziękuję za to zaproszenie i za danie mi tej możliwości. Myślę, że to jest bardzo ważne. I tak, jak to było? Skąd ja się tu w ogóle wzięłam? Więc jak miałam 18 lat, to postanowiłam, że chciałabym studiować fotografię i film, ponieważ byłam absolutnie zakochana w Agnieszce Holland i bardzo kochałam jej filmy.
I właściwie moja taka miłość i jakaś relacja z jej twórczością zaczęła się też w Cieszynie, swoją drogą, na festiwalu filmowym Kino na granicy. Nie wiem, czy o nim słyszałaś, ale on już niebawem się zaczyna. I to jest taki festiwal, gdzie właściwie wiesz, Cieszyn jest małym miastem, więc całe miasto żyje tym festiwalem. Wszystko po prostu kręci się wokół tego. Także jakby my gdzieś tam również wszyscy uczestniczyliśmy, chodziliśmy do teatru, do kina, oglądaliśmy te filmy. No ja w ogóle zobaczyłam Agnieszkę Holland, która wtedy była gościnią podczas tego festiwalu i opowiadała o swoich filmach. I ja postanowiłam, że muszę studiować tam, gdzie ona studiowała. No a że ona studiowała na FAMU w Pradze, no to ja zdecydowałam, że tak, tam muszę po prostu pójść. No i pojechałam do Pragi na egzaminy. I tak się złożyło, że mnie tam przyjęli. No i przeprowadziłam się do Pragi i tam gdzieś zaczęła się moja podróż do świata sztuki tak naprawdę, bo dostałam się na Wydział Fotografii, ale nauczyłam się wszystkich technik klasycznej fotografii i w ogóle jakichś tam podstaw, ale bardzo szybko zdałam sobie sprawę, że fotografia jednak tą swoją płaskością medium mnie absolutnie nie satysfakcjonuje. I postanowiłam, że chciałabym iść trochę dalej i też miejsce, w którym studiowałam, dawało mi taką możliwość, więc zaczęłam eksplorować gdzieś rzeźbę, troszkę później rzeźbę właściwie, ale bardziej instalacje wideo, gdzieś korzystałam z tych technik filmowych. No i tak się zaczęło, że mój profesor, byłam wtedy w pracowni Hynka Alta i on gdzieś tam ja się bardzo w ogóle zaczęłam gubić, bo już nie wiedziałam, czy ja jestem fotografką, czy ja jestem artystką, czy ja jestem w ogóle, kim ja w ogóle tutaj jestem. No i bardzo szybko mi, wiesz, przylepiono gdzieś łatkę sztuka feministyczna, no i mnie po prostu w tym tak, wiesz, wsadzili mnie do pudełka, tutaj Ania robi sztukę feministyczną, więc tak, nie? No i ja gdzieś tam sama się odnalazłam w tym pudełku i uznałam, że dobra, no to ja tą sztukę feministyczną robię i tam eksploruję różne rzeczy. No i zaczęło się wtedy robić bardzo dziwnie, ponieważ ta sztuka feministyczna była oddzielona od sztuki, nie? Czyli mamy sztukę i sztukę feministyczną. I ta sztuka feministyczna była taka, dobra. No i wiesz, i w związku z tym, że większość nauczycieli to byli mężczyźni, no to gdzieś tam oni bardzo lubili wypowiadać się na tego typu tematy i mówić mi, no dobra, ty robisz tę sztukę feministyczną, no ale my ci powiemy jak. No więc tak coś tam gdzieś zaczęło. Ja miałam jakąś niezgodę wewnętrzną w sobie, ale byłam wtedy bardzo Czyli tak młoda. zwany mansplaining, po prostu. Tak, dokładnie. Tylko jeszcze w świecie sztuki, no po prostu niesamowite. I wtedy miałam, wiesz, 21 lat. A pamiętasz, powiesz nam mniej więcej, co to było? No bo sztuka feministyczna to jest dla mnie niesamowicie szeroki podział, prawda? Ale zrobiłaś taki nawet dla osób, które nas słuchają, jak Ania mówiła sztuka feministyczna, to zrobiła taki prawie grymas, nie? Że sztuka feministyczna to była taka, a potem była sztuka. Ale co tam tworzyłaś, że oni tak cię wsadzili do tego pudełka, tak w przybliżeniu? Wiesz co, ja na drugim roku zaczęłam eksplorować właśnie tematykę, z którą do teraz pracuję, czyli tematykę związaną z traumą i z ciałem i z tym, jak trauma żyje w ciele, jak przenosi się z pokolenia na pokolenie, jak sobie ją przekazujemy i w kontekście zarówno indywidualnym, jak i w kontekście takim społecznym, grupowym i ogólnie po prostu, wiesz, planetarnym niemalże. No i ja gdzieś tam opowiadałam swoją historię, gdzie miałam taką sytuację w Pradze, kiedy po prostu mnie facet napadł w nocy i to było dość przerażające i ja chciałam w jakiś sposób tę historię przerobić i się z nią zmierzyć właśnie w mojej praktyce. No i właśnie w tym momencie zaczęło się wszystko gdzieś tam... Zaczęła się ta sztuka feministyczna, bo to było też w momencie, kiedy w Polsce zaczęły się czarne protesty. Czyli 2016 rok. Dokładnie. Więc to wszystko, no właśnie 15-16 wtedy tak zaczęłam się tym bardziej interesować i angażować się w to dość mocno. No i wtedy właśnie oczywiście została mi przyklejona ta łatka, wiesz, sztuki feministyczne, no bo jak o kobietach, no to tak musi być ta sztuka feministyczna, to nie jest jakby sztuka, tylko ta właśnie sztuka feministyczna. Co teraz jak o tym mówię, wiesz, to mnie to bawi, ale wtedy byłam bardzo gdzieś tam, jakoś mnie to po prostu wewnętrznie
tłamsiło trochę, no bo nie byłam traktowana tak jak moi koledzy głównie, którzy robili sztukę, nie? Przez duże S, no tylko gdzieś tam to. No ale pytałaś o to, jak to się objawiło w tym, kiedy gdzieś tam mansplaining się pojawił. Jak zrobiłam moją pracę dyplomową i mój po prostu jeden z recenzentów właśnie, gdzieś tam pracowałam już nad tym dyplomem przez kilka miesięcy i on uznał, że w ogóle to, o czym ja mówię, to już jest nieaktualne i teraz feminizm jest już w zupełnie innym miejscu i to w ogóle nie o tym ja powinnam. Więc ja wtedy miałam taki, wiesz, totalny kryzys po prostu tożsamości, w ogóle o czym ja tutaj mówię, że w ogóle nie wiem, o czym mam mówić, także to było bardzo ciekawe też, wiesz, patrząc na to z perspektywy i z miejsca, w którym jestem teraz, znowu wydaje mi się to po prostu jakieś groteskowe, no ale wtedy to było naprawdę dość mocne przeżycie, także tak. Przypomnijmy, że to jeszcze dalej jest w Pradze, tak? Nie Polska, Tak. bo to jest istotne. No i kochanie, co po tych Czechach? Po Czechach udało mi się ten dyplom jakoś obronić, też gdzieś tam pojawiły się turbulencje, ale udało się, no i pojechałam robić studia magisterskie do Szwecji, do Göteborga, także północ i zachód bardziej już. No i tam było zupełnie inaczej, bo system edukacji, w ogóle sztuki, w ogóle edukacji w Szwecji jest bardzo inny niż taki, jaki znamy. W Polsce nie studiowałam nigdy, ale słyszałam wiele historii i bardzo jakoś mi się to splata z tym, czego doświadczyłam w Czechach, więc bardzo inaczej. Jest dużo otwartości, dużo przestrzeni do właśnie eksploracji, do słuchania siebie, ale też do po prostu robienia rzeczy. I nie ma tam w ogóle, wiesz, takiego oceniania. No ja wtedy pamiętam, że po tych turbulencjach praskich już miałam po prostu kompletny jakiś chaos w głowie. No kim ja w końcu jestem? Wiesz, czy ja jestem artystką, czy ja jestem właśnie fotografką? Znowu jakieś po prostu pytania takie o jakieś właśnie, no kim ja tutaj, co ja tutaj mam do zaproponowania. No i wtedy pojawiła się we mnie taka myśl, że chciałabym pomyśleć i popracować z innymi materiałami. I weszłam po prostu do pracowni rzeźby, bo gdzieś tam jeden z profesorów, czy tam jedna z profesorek powiedziała mi, żebym po prostu tam poszła i zobaczyła, co się stanie. No ja tak duże wsparcie tam dostawaliśmy od kadry uniwersyteckiej, że ja po prostu poszłam do tej pracowni rzeźby i stanęłam, to jest taki wielka przestrzeń industrialna i tak stanęłam tam, nigdy wcześniej w ogóle nie zajmując się niczym związanym z formą przestrzenną. No i pomyślałam sobie, dobra, no to co? No i była tam taka moja teraz już przyjaciółka Maja, która powiedziała mi, no to ja ci tutaj pokażę, tutaj masz glinę, tutaj jest coś tam, tutaj masz nóż, woda i tak to rób. No i poszła. No ja tak zostałam z tymi materiałami i mówię, no dobra, super. No i spędziłam tam, bo pracownie były otwarte całą noc, więc można było tam sobie pracować ile się chciało, więc ja tam spędziłam jakieś północy, po prostu bawiąc się tymi materiałami, eksplorując je i patrząc, co z nimi można zrobić. No i tak się zaczęło. I tak zaczęłam po prostu wychodzić poza fotografię i zaczęłam eksplorować to, jak teraz pracuję trochę, interdyscyplinarnie bardzo, nie? Czyli jakby łączę różne materiały i tam te wszystkie rzeczy, z którymi pracuję. No i Aniu, powiedz nam, bo dla mnie na przykład jako właśnie wojującej feministki Szwecja to jest taki, wiesz, dream come true, na zasadzie, wiesz, jeżeli jest kilka tych krajów, gdzie równouprawnienie jest no, bardziej adekwatne niż w tych miejscach innych i myślę tutaj właśnie o Finlandii, Szwecji, nie wiem jak Norwegią, ale no i Islandia zawsze jest na czołówce. A powiedz mi, jakie dla Ciebie było doświadczenie? Czy tam się odnalazłaś?
zwłaszcza z tą twoją sztuką feministyczną tak zwaną. Jak Szwecja odebrała sztukę feministyczną tak zapudełkowaną? Ja sobie nawet tutaj napisałam zaszluf, nie umiem, szufladka. Zaszufladkowaną. Dziękuję. I bo dla mnie to jest takie ograniczenie, prawda? Dali ci nalepkę, wsadzili cię w szufladkę, no ale jedziesz do ziemi obiecanej feministek, czyli do Szwecji i oprócz tej rzeźby, jak się tam odnajdujesz? Wiesz co, na początku to właśnie był taki moment absolutnego zachłyśnięcia się czymś, co jest zupełnie inne, zupełnie jakieś obce, nowe i właśnie to wyobrażenie tego, jak tam powinno być na początku rzeczywiście się sprawdzało, bo ja cały czas myślałam, że tam jest tak, 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 czyli to wszystko, co powiedziałaś, no ale jakby szybko się okazało, że wcale nie. Jakby gdzieś te problemy, z którymi się mierzyłam dotychczas, one również tam są, tylko po prostu trochę w innej postaci. Czyli one są troszeczkę bardziej gdzieś tam zakamuflowane. Ja właśnie patrzę często na Szwecję jako na taką trochę fasadę, która się bardzo pięknie prezentuje, ale jak wejdziesz do środka, to okazuje się, że tam właściwie nic nie ma. Albo jest tam coś, czego się zupełnie nie spodziewasz, że jest. Także to też było bardzo ciekawe, zmierzenie się jednak z tą rzeczywistością. I oczywiście, jeżeli porównamy to, w jaki sposób niektóre tematy są poruszane, wiesz, w Polsce, w Czechach, czy teraz jestem we Włoszech, więc również tutaj, no to one inaczej są jednak postrzegane w Szwecji. I tutaj zależy znowu od kontekstu, nie? I od akurat sytuacji, o której rozmawiamy, ale myślę, że też tam jest dość dużo pracy do zrobienia. Natomiast sama sztuka feministyczna, myślę, że tutaj już troszkę, ja byłam już tak mocno gdzieś przekonana o tym, że to, czym się zajmuję, to jest ta sztuka feministyczna, że już trochę sama siebie w tę szufladkę wpakowywałam od samego początku. No i studia w Szwecji były momentem przepracowania tego i znowu odzyskania sztuki po prostu, nie? Czyli jakby są tematy, którymi się zajmuję i one różnią się od siebie i są gdzieś tam, no zależy nad czym akurat pracuję, ale już niekoniecznie muszę być w tej szufladce. Także to też było bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Mhm. Czyli licencjat Praga, Czechy, magisterka Szwecja, zabawa z rzeźbą i cały czas wewnętrzny dialog, kim jestem, fotografką, artystką feministyczną. Muszę cię zapytać o to, bo wiesz, jest też różnica między sztuką kobiet a sztuką feministyczną, o której jestem informowana. Ja sobie gdzieś tam w 2012 roku w Londynie założyłam organizację Babski Londyn, no i zostałam od razu ogłoszona seksistką i nacjonalistką. Bardzo interesujące. W 2013 roku stworzyłyśmy Babski Spęd Arts Festival, gdzie zaprezentowałyśmy pracę 60 artystek polskiego pochodzenia. Byłam zszokowana, bo miałyśmy bardzo dużo zgłoszeń z Polski, więc mówię polskiego pochodzenia, bo to były te z Londynu, te z Wielkiej Brytanii, ale też miałyśmy gościnie z Polski. No i przyszło do nas podziwiać, oglądać i nasze artystki 300 gościń, bo ja uparcie dla kobiet, kobiety, tu. Natomiast jak zaczęłam sama podróżować i mam tu na myśli wyjazd z Londynu, bo Londyn to był dom, dalej jest, to właśnie wtedy ten babski Londyn zrobił się dla mnie za mały, no i z tego powodu powstało Art by Women, Women in Arts. Natomiast to już jest 2015-2016 rok, czyli mniej więcej symetrycznie do twojej tam podróży. Bardzo dużo kobiet na samym początku nie lubiło, że ja je hashtaguję Women's Art. I że właśnie to była taka szufladka, że to one nie są artystkami sztuki kobiet, tylko one są artystkami, kropka. Ja wiem, dlaczego to robię i chyba rozmawiałyśmy na ten temat. Dla tych osób, które się zastanawiają, czemu jest takie skupisko, moim zdaniem jest tak przesilenie na sztukę tak zwaną męską, tworzoną przez mężczyzn, dla mężczyzn, men, gays i tak dalej, że jeżeli ja i inne osoby skupimy się na sztuce tej właśnie tworzonej przez kobiety, z takiego podejścia i doświadczenia życia, wychowania jako kobieta, to może znajdziemy w międzyczasie balans.
bo mi chodzi o balans. Nie chodzi mi o to, żeby sztuka męska tworzona przez mężczyzn nie istniała. Chodzi mi o to, żeby świat i przede wszystkim to, w czym ja się wychowałam, czyli takie błędne pojęcie, że nie było wielkich artystek, żeby zostało wygumowane. To możemy kancelować. No i dlatego z uporem maniaczki tworzę te posty, dlatego teraz nowa przygoda, dziękuję Ci, że tutaj jesteś, przedstawianie artystek. Ja się bardzo zajmuję tak zwaną herstorią sztuki i tam namiętnie, jak zobaczycie właśnie kanały Art by Women, Women in Arts, ale też Sztuka Kobiet, czy na Facebooku Polish Women Artists, przypominam nam o artystkach, których już były, natomiast staram się sprawiedliwie wsadzać tam również tak zwaną contemporary artistry, czyli właśnie artystki teraz bieżące. No i jest pytanie, Aniu, czy Ciebie to drażni, że masz takiego hashtaga Sztuka Kobiet albo Women's Art? Czy widzisz w tym sens? Jak to wygląda teraz ze względu na Twoje podróże i mieszkanie i w Czechach, i w Szwecji, i w Portugalii, o której jeszcze nie wspomniałyśmy, to za moment, no i teraz Włochy. Właśnie widzisz, nie drażni mnie to znaczy nie widzę, to jest batalia i naprawdę odbyłam bardzo wiele rozmów, myślę, że tak samo jak ty, z różnymi osobami, które zajmują się sztuką i przypinanie tego typu łatek jest rzeczywiście, może być krzywdzące, ale myślę, że dla mnie największym problemem było to, że ja te łatki dostałam po prostu od facetów i dostałam je nie w takim sensie, że to jest super, nie? Czy to jest coś fajnego, czyli tak jak ty na przykład teraz promujesz kobiety, artystki, mówisz o tym, że kobiety tworzą sztukę i to jest ważne i mamy coś do powiedzenia, chcemy o tym gadać i chcemy się tym dzielić, tylko to było bardziej na zasadzie spychania tego na margines, nie? Czyli jakby dostajesz jako kobieta tworząca sztukę, dostajesz po prostu naklejkę Feminist Art, dostajesz naklejkę Sztuka Kobiet i idziesz do pudła, które jest po prostu w końcu, nie? Wywalane gdzieś tam i znowu, i to jest jakby kolejny etap po prostu tej dyskryminacji, tylko troszeczkę ładniej gdzieś ubrany i ładniej zapakowany. Wiesz, Z różową wstążeczką. Dokładnie, z różową wstążeczką najlepiej, nie? I jeszcze gdzieś tam po prostu dokleimy jakąś waginę i w ogóle będzie, nie? I jakby, no bo jest to gdzieś w nurcie jest to w taki sposób postrzegane, natomiast robi się też tak, że zaczyna się znowu kłótnia, czyli jestem kobietą, identyfikuję się jako kobieta, tworzę sztukę i automatycznie gdzieś moja sztuka ma być feministyczna. No a może nie jest, może ja na przykład maluję, wiesz, coś tam, nie wiem, no, kółka i kwadraty. I nie postrzegam tego ja jako sztukę feministyczną, natomiast tak jak powiedziałaś, jest zróżnicowanie teraz sztuka kobiet, sztuka feministyczna i mogłybyśmy polemizować i dyskutować, jak to się gdzieś tam łączy, czym się Następny różni. odcinek, to następny odcinek. Tak, także to jest bardzo ciekawe, natomiast odpowiadając krótko na twoje pytanie, nie przeszkadza mi to, ale rozumiem również, tak jak ty powiedziałaś, że może to osobom przeszkadzać, no bo właśnie jest to często kojarzone z tym, ja to już gdzieś tam włożyłam to w metaforę tego pudełka, no ale jest to coś takiego, że można powiedzieć, no to jest sztuka kobieca, no to tam, wiesz, nieważne, nie masz wystawę, wiesz, gdzieś tam sztuka feministyczna, no i to jakby po prostu w obiegu jest to później postrzegane jako nie do końca sztuka taka, jak wiesz, po prostu jest malarze, faceci, mężczyźni tutaj robią, no tylko gdzieś tam to. Ale ja myślę, że to spoko, to wiesz, to jest coś, co teraz się bardzo zmienia. Ja z przyjemnością obserwuję ten nurt w polskojęzycznych kanałach, ale właśnie anglojęzycznych i rozumiem, że to jest takie zbagatelizowanie i jak opowiadasz o tym pudełku, to ja od razu mam taką wizję właśnie takiej artystki włożonej do pudełka, ona jest taka minimalna i tak stara się wydrapać wręcz z tego pudełka, nie? Bo to jest ograniczenie, bo to jest, ja tego bardzo nie lubię, to dla mnie to się kojarzy z tym, jak ktoś się pyta, skąd ja jestem, no i jest Polka i oni już mnie wsadzają w to, czym jest Polka. Ale właśnie, to będzie moje pytanie do ciebie.
kiedy najbardziej czujesz się Polką, ale czy myślisz, że to jest ten moment, żeby odpowiedzieć na nie, czy jeszcze chciałabyś nam powiedzieć o Portugalii? No bo przecież ta Portugalia też była istotna, czy jest? Tak, chciałam jeszcze dodać do tego, o czym powiedziałaś, o sztuce kobiecej i sztuce feministycznej, że jakby jeżeli ja się identyfikuję jako kobieta i jako feministka, to dla mnie oczywistym jest to, że moja sztuka jest taka, ponieważ ona wychodzi ze mnie i wszystkie doświadczenia, które mam, tak mówię o mojej praktyce, Tak? wszystkie doświadczenia, które mam, wszystkie rzeczy, które się wokół mnie dzieją i wszystko, czego doświadczam, jest również w mojej sztuce. W związku z tym myślę, że to jest po prostu ważne. I to jest ważne dla mnie jako dla osoby, ale jest to też ważne dla mnie jako dla artystki. I to jest taki po prostu ostatnia rzecz, którą chciałam dodać do tego, bo gdzieś tam rezonuje to ze mną coraz bardziej. Pięknie, Natomiast jeśli chodzi o Portugalię, chciałabyś, żebym o tym opowiedziała, czy chciałabyś, żebym opowiedziała ci o tym, jak to, kiedy czuję się Polką? Bo przeskoczyłyśmy Czechy, Szwecja, Portugalia, tak? Czy jeszcze coś Tak. tam było? No to Jeszcze Portugalia. była Serbia na chwilę, ale to był taki kilka miesięcy. Wow, okej. I Serbia, dobrze. A Serbia była przed Portugalią, tak? Tak, z Ja Serbii sobie tutaj robię timeline. Super, Czechy, ktoś to musi Szwecja. zrobić wreszcie. Tak, Archiwum Sztuki Kobiet. Jeżeli tutaj jest jakaś mecenas, którzy chcieliby dofinansować, to ja z przyjemnością przyjmę wszystkie donation. Serbia i nareszcie Portugalia. Znaczy nareszcie, potem jeszcze te Włochy. Portugalia. Czy Portugalia była ważna i jeżeli tak, to dlaczego? Co tam się działo? W Portugalii, do Portugalii pojechałam tuż po zakończeniu studiów. Wiesz, obroniłam dyplom w Szwecji w czasie pandemii. Wyobraź sobie, po prostu ja sobie nagle wymyśliłam, że będę robić rzeźbę, a później pandemia i jakby nie ma przestrzeni, także to było też ciekawe. Natomiast w Serbii udało mi się zrealizować ten projekt przestrzenny i zrobić wystawę i później dostałam po prostu ofertę pracy z taką artystką, z którą później pracowałam przez kilka miesięcy. I to była moja pierwsza taka praca w sztuce, kiedy nauczyłam się gdzieś nawigować ten świat, poznawać go od podszewki, no bo asystowałam tej artystce, tworzyłyśmy razem projekty i to było niezwykle ważne doświadczenie, bo rzeczywiście zobaczyłam, jak wygląda praca artystki tak codziennie, nie? Co się robi właściwie, czy to jest siedzenie w pracowni przez 8 godzin i robienie, malowanie, rzeźbienie i tak dalej, czy po prostu siedzenie głównie przed komputerem i pisanie maili, odbieranie telefonów, załatwianie i po prostu chaos organizacyjny. No i okazało się, że rzeczywiście tworzenia tej sztuki jest bardzo mało w praktyce, a najwięcej jest takiej pracy organizacyjnej, no i ja gdzieś tam właśnie wspierałam tę artystkę w tym i zajmowałam się sprawami, które wymagały się, wiesz, wykonywania telefonów, produkcją i tak dalej. Także bardzo to było ważne doświadczenie. I jak długo współpracowałaś z nią? Wiesz co, to było jakieś 10 miesięcy, tak mi się wydaje. No to faktycznie fajny czas, żeby się przekonać, z czym to się je, o co tam właściwie chodzi i co się dzieje na tak zwanym backstage'u, czyli jak już nie ma takiej przylepki właśnie mediów społecznościowych i promocji, to jak naprawdę wygląda życie artystki, czyli wspaniale. I skończyła się Portugalia, no i nagle pojawiły się Włochy, gdzie teraz jesteś. Tak, to w ogóle właśnie też było, widzisz, moje przeprowadzki w ogóle nie były tak naprawdę zaplanowane, ponieważ ja gdzieś byłam w tych miejscach, znaczy tak do Pragi pojechałam, tak jak ci opowiadałam, bo chciałam podążać śladami Agnieszki Holland. Później Szwecja, właściwie chciałam też studiować w Szwecji już wcześniej, ale gdzieś tam dopiero przy okazji studiów magisterskich to się pojawiło, a później już po prostu ja postanowiłam, że już nie chcę być w tej Szwecji po 3 latach i nie chciałam jeszcze wracać do Polski. No i tak po prostu pomyślałam, że co będzie, to będzie i co się pojawi, to się pojawi. No i tak sobie płynęłam gdzieś przez te różne miejsca. Pięknie. No i do Włoch tak naprawdę pojechałam na rezydencję,
takiego miejsca blisko tutaj Wenecji, to się nazywa Fabryka Research Center i to jest taki wielki po prostu wielka przestrzeń zaprojektowana przez Tadao Ando i oni tam zapraszają na 6-miesięczne rezydencje młodych artystów i po prostu dają im przestrzeń do tworzenia. No i ja się tam dostałam w ogóle tak zupełnie też przypadkiem, jakoś wysłałam to zgłoszenie, bo mój współlokator mnie namówił i potem o tym zapomniałam i w ogóle, wiesz, dostałam nagle od nich maila i byłam tak trochę w szoku, no bo już gdzieś tam sobie poukładałam to życie w Portugalii i było mi tam naprawdę dobrze. No i oni nagle mówią tutaj na 6 miesięcy do Włoch. I tak ja wtedy zaczęłam współpracować z moją przyjaciółką Aleksandrą i robiłyśmy projekt razem, miałyśmy jakieś projekty i założyłyśmy w ogóle taką inicjatywę projektowania graficznego połączoną z sztuką. No i ja nagle mówię, słuchaj, no jadę. No i pojechałam na 6 miesięcy, ale cały czas z taką myślą, że ja wrócę do tej Lizbony, nie? Że to jest jakby teraz jestem tutaj, ale gdzieś po prostu po odbyciu tej rezydencji ja wracam do Lizbony i tam będę mieć po prostu swoje życie. Wiesz, z moją współlokatorką miałyśmy kota, super mieszkanie i w ogóle. No ale wiesz, w 6 miesięcy dużo rzeczy się dzieje i zmienia. No i tak się okazało, że poznałam po prostu taką kobietę, która zaprosiła mnie do współpracy przypadkowo znowu. Zaproponowała mi pracę w czasie Biennale Sztuki w Wenecji. No i to jest raczej propozycja, której się nie odmawia. Jeżeli ktoś ci zaproponuje tego typu rzeczy, to myślę, że Jak dla Biennale mnie... puka do drzwi, no to sorry, nie? Wszystko inne odpada. Dokładnie, także podjęłam taką decyzję, właściwie wiesz, w marcu ona mi powiedziała, że no słuchaj, 20 kwietnia otwieramy rok temu. No i ja mówię, no dobra. Więc pojechałam do Lizbony, byłam tam miesiąc, spakowałam wszystko, na chwilę wskoczyłam do Polski, zostawiłam jakieś rzeczy, no i się przeprowadziłam tutaj. I też znowu to było tylko na chwilę, nie? Czyli jakby dobra, no to będę na tym biennale, popracuję, tam biennale trwa, nie wiem, 9 miesięcy i potem wracam do Lizbony. No ale jestem tutaj. Czekaj, czyli ja nie wiem, kiedy ludzie to oglądają, dzisiaj live na Instagramie 21 kwietnia, czyli równiutko wczoraj był rok. Tak. Brawo! Dokładnie tak. Wenecja. I żeby było jasne, pomimo tego, że Ania jest z Cieszyna, to nie jest ta Wenecja cieszyńska, tylko to jest ta Wenecja włoska. Ale słuchaj, ja zaczęłam to dodawać, dlatego że jak wspomniałam właśnie koleżankom tam z wioski blisko Cieszyna, no to jeszcze było, aha, tam za tym mostkiem. Ja wiem. Nie, ta włoska. Ale tak pytają mnie ludzie w Cieszynie, tak bardziej dla żartu, ale rzeczywiście pojawiają się takie śmieszki. To wiesz, ja nie jestem z tamtych okolic, więc dla mnie Wenecja Cieszyńska to był takie zaskoczenie, ale oczywiście poszłam na spacerek. Podejrzewam, że późniejszą wiosną, jak pojadę, będzie jeszcze ładniej, no bo ja byłam tylko miesiąc temu. No słuchajcie, no nie wiem, czy zgadzacie się ze mną, ale raczej to brzmi fascynująco, te wszystkie twoje podróże. Dla mnie tak, bo ja jestem nomadką i uwielbiam. Przepięknie mi się tego słucha i jestem bardzo pod wrażeniem, że ty potrafiłaś wykorzystać te możliwości, które teraz są właśnie nie tylko mieszkania, ale właśnie studiowania i pracy w różnych krajach. Natomiast myślę, że to jest bardzo dobry moment do tego, żeby powiedzieć, i to nie tylko osobom tego tak zwanego młodego pokolenia, bo pozwoliłam sobie wsadzić cię w to pudełeczko. I co byś powiedziała osobom, które czują zew, pasję w sobie, ale może nie mają do końca takiego środowiska wokół siebie, które by, wiesz, ja wyjechałam z Polski kawałek temu, może teraz czasy się zmieniły, ale jednak było coś takiego, że ludzie bali się dopingować ludzi, którzy powiedzieli, że chcą iść na ASP. Tak, było właśnie takie, że po ASP nie ma pracy i tak dalej, artyści zawsze są biedni, a w moim domu to się w ogóle mówiło, że ja mam za słabą głowę do tego, żeby być artystką, ale to już inna rzecz, nie? Więc kwestia polega na tym, że wiesz, czasami dostaję takie wiadomości i podejrzewam, że może są osoby, które bardzo się cieszą twoim szczęściem, ale mówią, no ja nie mam takiej siły przybicia, albo ja nie miałam takich możliwości. Po pierwsze, czy polecasz, żeby wyjechać i jeżeli tak, to no to
Co ci pomogło w tym? Czy to byli ludzie, czy może jakaś twoja taka wewnętrzna ścieżka duchowa? Jak znalazłaś ten taki, powiem po angielsku brzydko, przepraszam, drive, czyli jak, jak, jak uszanowałaś ten głos duszy, który ci powiedział, pakuj się, laska, jedziesz? Co to było? Pamiętasz to? Co byś mogła powiedzieć, na co ludzie mogą się otworzyć? No, bardzo złożone pytanie i wiele wątków tutaj poruszyłaś. Myślę, że dla mnie dla mnie to było zawsze oczywiste. W momencie, jak sobie zdałam sprawę z tego, że chcę tworzyć i chcę być artystką i chcę moją przyszłość, moją pracę i moje życie wiązać z tworzeniem, to wtedy już po prostu dla mnie to się stało oczywiste, że ja jakby muszę znaleźć miejsce, w którym będę miała możliwości do tego, żeby rozwijać to, czego bardzo chcę, czego bardzo pragnę i żeby po prostu być w miejscu, gdzie właśnie dostanę to wsparcie. W Cieszynie była... Być tak? w miejscu, w którym znajdę to wsparcie. Dziękuję. I myślę, że no właśnie tak jak się powiedziałam o tej mojej drodze z Holand, ja też startowałam wtedy do łódzkiej filmówki, do której się dostałam, ale tak bardzo źle mnie potraktowali na tych egzaminach wstępnych, że po prostu, bo to było tak, że egzaminy do Łodzi były 2 tygodnie przed egzaminami do Pragi. Ja pojechałam do Łodzi, później pojechałam do Pragi. W Pradze po prostu miałam jakąś taką, dostałam tak niesamowitą otwartość od osób, które brały udział w tym wstępnym. I tak inaczej po prostu, miałam taki kontrast, gdzie w Łodzi właśnie kazali mi wyłożyć moje prace, wiesz, na jakiejś sali gimnastycznej, po prostu zakurzonej. I tam się przechadzali, i stałam tam 8 godzin i przechadzali się po prostu panowie, tylko panowie, profesorowie. I jak im się zachciało, to się zatrzymali przy moich pracach, a jak im się nie chciało, to po prostu coś tam łypnęli i poszli dalej. Ja byłam po prostu tak jakoś oburzona tym, mimo wiesz, że wtedy miałam 18 lat, więc naprawdę nie miałam pojęcia, jak to wszystko funkcjonuje, co to w ogóle są za relacje władzy, co to w ogóle, jak ja powinna być przyjęta tam. To tak wewnętrznie poczułam jakąś znowu niezgodę na to i po prostu wyszłam stamtąd. I znalazłam tam dwóch moich kolegów, którzy mnie tam akurat przywieźli i powiedziałam, słuchajcie, spadamy stąd. Ale nie No i zraziłaś się, pomimo tego. Ja tak słyszę, nie mówię ci, jak się czułaś, ale dla mnie to brzmi tak, że miałaś takie poczucie własnej wartości, że wiedziałaś, że coś tutaj jest nie tak. Natomiast, no wiesz, dużo osób mogłoby się jednak zrazić i schować, a ty pomimo wszystko wzięłaś tą teczkę i pojechałaś, czyli ja sobie robię tutaj notatkę, czyli miałaś idolkę i chciałaś podążyć, tutaj cudzysłów, jej krokami, czyli miałaś panią Holland i wiedziałaś, gdzie ona studiowała i powiedziałaś, jak cię Łódź nie docenia, nieważne, pakujesz się, idziesz dalej. To jest piękne, okej? I tam miałaś dużo lepsze doświadczenie na tym wstępnym, tak? tak, wiesz co, ja wysłałam moje zgłoszenie i tutaj, czyli jakby, bo gdzieś tam po prostu chyba, już nie pamiętam, ale ktoś na pewno mi powiedział, że trzeba sobie gdzieś tam otworzyć kilka drzwi, żeby mieć później wybór, albo jak tutaj co nie przyjmą, no to zawsze jest szansa, że tutaj już tak. Więc ja po prostu wysłałam i tutaj. No i akurat tak się złożyło, że to było mniej więcej w tym samym czasie i po prostu pojechałam do Pragi. Wiesz, z Cieszyna do Pragi jest dość blisko, także można sobie wsiąść w pociąg i pojechać. No i tam rzeczywiście, tak jak mówisz, było inaczej. To znaczy, co się potem okazało też złudzeniem, bo opowiadałam ci, że jakby to się nie różniło bardzo, ale... No było lepiej, ale też nie super. No ale potem tak, Szwecja też było lepiej, ale też nie super. No i tak work in progress. No i tak No, szukałam. A ten wewnętrzny kompas, żeby ci tak pomóc w tym moim bardzo złożonym pytaniu, chciałabyś o tym nam powiedzieć? Bo to też jest chyba ważne w twojej sztuce, prawda? Czym się posilasz? Wewnętrzny kompas w takim sensie jakby poruszania się, nawigowania i zmieniania miejsc. O tym myślisz? Czy jakby... No ja tutaj bym bardziej chciała, jeżeli masz ochotę się tym podzielić, właśnie jakąś taką wewnętrzną ścieżką duchową, czyli już wiemy, że podróże geograficzne jak najbardziej tak, no ale było nie było, jak się spotkałyśmy na kawie i zaczęłyśmy rozmawiać
o duchowości, to się okazało, że również w tych dimension, w tych przestrzeniach się odnajdujesz. Wspomnisz nam o tym i powiesz, co działa na twoją sztukę? Ale myślę, że to są takie rzeczy, które są bardzo nowe i one się gdzieś we Okej. mnie pojawiają i kłębią od jakiegoś czasu, ale to myślę, że w tamtym momencie zupełnie byłam odcięta od tych rzeczy bardziej jakichś, wiesz, jakichś głosów wewnętrznych. Gdzieś je słyszałam zawsze i to jest bardzo ciekawe, bo nawet rozmawiałam z moją mamą o tym, bo ona gdzieś zawsze bardzo mocno czy bardzo często słyszałam od niej różnego rodzaju myśli dotyczące intuicji i jak gdzieś zawsze rozumiałam to, że ona ma tę intuicję i się nią posługuje i bardzo często zdarzało mi się do niej dzwonić i pytać, jak to czuje. Nawet moja przyjaciółka, z którą później mieszkałam w Pradze też, jak miała jakieś kłopoty, to mówiła, zadzwoń do mamy i zapytaj, co ona, bo ona zawsze wie, co powiedzieć, co zrobić, wie się poruszyć. Więc korzystałam bardzo mocno z intuicji mojej mamy, natomiast nie miałam wtedy jeszcze takiej odwagi, żeby zobaczyć, czy może we mnie też coś tam się odzywa i czy coś mi też mówi. Ale teraz patrząc na to z perspektywy czasu, znowu myślę, że gdzieś słuchałam tego, bo wiesz, miałam tak, że w Pradze, i znowu tak, bo to był bardzo podobny schemat. W Cieszynie w liceum mnie no niemalże nie dopuścili do matury, bo po prostu nie chodziłam do szkoły, bo zajmowałam się sztuką, zajmowałam się innymi rzeczami, więc po prostu już byłam, wiesz, no, tam miałam 50% frekwencji, musiałam mieć, żeby podejść do matury, miałam 51, nie? Także udało się. Później, tak samo w Pradze, nie mogłam, prawie że nie zdałam tego dyplomu, bo właśnie zaczęły się te wszystkie turbulencje związane z moją praktyką i z moim dyplomem. No ale już wiedziałam, że będę studiować w Szwecji, więc tak się trzymałam tego. Także zawsze miałam jakiś taki, coś się we mnie pojawiło i ja po prostu tam szłam, nie? Czyli jakby poczułam Szwecja, i po prostu zrobiłam wszystko, żeby tam być. A jeszcze miałaś wytrwałość, tak? To nie było tak, że rzucałaś to, co miałaś, ale też nie mogłaś chyba, bo to były takie furtki. Musiałaś skończyć to, żeby dostać się tu, żeby dostać się tam. No, pięknie, Tak, pięknie. tak, dokładnie. Więc jakby zawsze mi się wydawało to, że po prostu ja tak ufałam, wiesz, temu, że no, że to będzie. I właściwie podobnie było teraz znowu ze szkołą rzemiosł, o której wspomniałaś, bo to było tak, że Ania, moja przyjaciółka, zadzwoniła do mnie. Pozdrawiamy Anię. Pozdrawiamy, tak. I powiedziała mi, słuchaj, jest taka świetna rzecz i ona wtedy zadzwoniła, żeby się poradzić, na które rzemiosło ma się zapisać, bo kilka rzeczy wydawało jej się interesujących i nie była pewna, na które gdzieś tam się przystąpić do rekrutacji. No i ja zobaczyłam to i pomyślałam, w ogóle świetna inicjatywa, ja też chcę. No ale wiesz, jakbym wtedy pomyślała bardziej jakoś racjonalnie. Wenecja cieszy. Tak, to bym po prostu pomyślała, że to jest jakieś szalone, bo kto po prostu będzie dojeżdżał, wiesz, jeszcze z Włoch do Cieszyna raz w miesiącu, żeby się uczyć koronki. No po prostu, wiesz, nawet pani z zamku, która do mnie zadzwoniła, żeby mnie poinformować, że jakby chcieliby... Cieszyńskiego Zamku, to dodajemy, tak? Jedna z organizatorek tej szkoły i tak zapytała mnie z takim właściwie zdumieniem, no ale to pani będzie tak przyjeżdżać z tej Wenecji? I ja w ogóle wiesz, tak. Więc... No i jeździsz, musimy powiedzieć, jeździsz wytrwale póki co na każdym zjeździe byłaś, więc brawo, da się. Brawo, kochana. No ale właśnie i to jest to, o co pytałaś, bo tak zrobiłam takiego zawiasa i wracam teraz do twojego pytania. To znaczy wydaje mi się, że bardzo często kierowałam się w podejmowaniu wyborów taką intuicją, jakimś takim czuciem raczej niż analizowaniem rzeczy pod kątem takim racjonalnym, nie? Czyli jakby poczułam, no to robię. Tak samo było z wyjazdem do Lizbony, wiesz, dostałam maila, byłam w Serbii w czasie pandemii, no ale poczułam, że no, tam muszę być teraz, no więc tam gdzieś się dostałam jakoś i tam później byłam.
Więc tak. Nie zapominajmy, oczywiście to był ten bardzo trudny czas, kiedy właśnie mówiłaś, że zostań w domu, nie podróżuj i tak dalej, i tak dalej. No ale są takie osoby, ja byłam w podobnej sytuacji, że byliśmy tak w rozjazdach i ja już oddałam klucze w Londynie, więc też było na zasadzie, no dobrze, zostań w domu, ale gdzie, który, o co chodzi. Więc pomimo nawet takiej sytuacji geopolitycznej, no właśnie, bo widzisz, bo ja Cię poznaję w tym momencie i dla mnie jest, pewne rzeczy sobie przyjęłam jako oczywiste i teraz wspaniale mi się słucha z Tobą tej Her Story i robię ten timeline dla Ciebie, dlatego, dla siebie, dla Ciebie, dla nas. Czyli tak, to nie była tabelka, nie było, że tu to robię. Było jakiś wewnętrzny głos, ale raczej dzwoniłaś po radę u mamy, gdzie ufałaś jej intuicji swojej, może jeszcze nie do końca nazwałaś. Natomiast no właśnie, jesteśmy teraz, są Włochy, jest oczywiście przygoda cieszyńska, ona pewnie wpływa albo nie wpływa na to, co dzieje się teraz, ale myślę, że to jest może ten dobry moment, żebyś nam powiedziała, kim Anna Jarosz i jej praca, praktyka i sztuka jest teraz. Co się dzieje dzisiaj? Tak. To jest bardzo, bardzo duża rzecz, odpowiadanie na to pytanie, ale myślę, że zaczęłabym od tego, że ja właśnie jak przemieszczałam się po Europie, to było dla mnie to takie oczywiste. Nie studiowałam w Polsce, już wyjechałam z Cieszyna na takim bardzo wczesnym etapie mojej pracy artystycznej, kiedy właściwie zajmowałam się głównie fotografią. I do teraz, jak spotykam ludzi w Cieszynie, to oni gdzieś tam rozumieją to, że ja się zajmuję sztuką i zawsze mnie pytają, aha, czyli ty tą fotografię, a ja w ogóle, wiesz, wtedy mam takie przypomnienie, czy ja jakąś fotografię zrobię? Aha, tak. Więc to jest bardzo dla mnie też ciekawe. Natomiast teraz jestem w takim momencie, kiedy poczułam, że chciałabym robić rzeczy w Polsce. I to jest coś, czego nie czułam przez te ostatnie 9 lat życia właśnie w tych kilku miejscach, w których byłam, poza Polską, poza Cieszynem. Raczej miałam takie myśli, że ja w ogóle tu tam nie pasuję i jakoś moja praktyka nie wpisuje się w to, co się dzieje w Polsce i w polskim obiegu, na polskiej scenie sztuki. No a rok temu pamiętam, że tak sobie pomyślałam, że kurczę, chciałabym spróbować i zobaczyć, co właściwie się stanie, jak ja spróbuję tak powolutku sobie tam wracać i pokazywać to, czym się zajmuję, co robię, czego się nauczyłam w tych wielu miejscach, w których byłam i jak to zostanie przyjęte. Natomiast zaczęło się to wszystko od też rozmowy z moją babcią, która właściwie nigdy nie widziała mojej sztuki, mojej wystawy na żywo. Do grudnia tego, ubiegłego roku, ale ostatniego grudnia 2022, kiedy zaprosiłam babcię do współpracy nad moją wystawą w Atenach. I ona była moją asystentką, nawet wiesz, jak były wszystkie jakieś takie prasowe wycinki, jakieś rzeczy ludzie pisali, to zawsze moja babcia gdzieś tam też była zapisana, co w ogóle dla niej było super wydarzeniem. W związku z tym to był pierwszy raz, kiedy tak naprawdę ona w ogóle widziała, czym ja się zajmuję. I zdałam sobie sprawę z tego, że bardzo wiele osób w ogóle dla mnie bliskich tak naprawdę nie wie, co ja robię, bo mogą sobie to gdzieś tam śledzić na Instagramie, w internecie, ale tak naprawdę no to czym ja się zajmuję, to jaki rodzaj sztuki praktykuję, nie do końca jest pokazywalne na Instagramie. Nie trudno jest to pokazać, bo to są zwykle rzeczy bardzo takie imersyjne, to są wystawy, które gdzieś tam wpisują się w przestrzeń, to są tak zwane site specific, nie? Czyli rzeczy, które ja robię, wystawy, które ja tworzę, są zawsze dopasowane do tej przestrzeni, w której ja jestem. Czyli zawsze wchodzę do miejsca i od tego momentu zaczyna się tak naprawdę proces. No więc tego nie da się, przedstawić. Zapachy, jakieś takie rzeczy, gdzie osoba, która uczęszcza, która przychodzi na tę wystawę, jest również częścią tej wystawy. Więc tego się nie da tak naprawdę tak 1 do 1 pokazać. Nawet jeżeli to jest wideo, to nie da się tego po prostu przełożyć na jeszcze teraz
no, używając narzędzi, do których mamy dostęp online. Więc pomyślałam sobie, że w ogóle chciałabym po prostu, żeby ludzie mi bliscy też w Polsce mieli do tego dostęp. No i wtedy zaczęła się moja podróż właśnie znowu do Polski i znowu jakby zaczęłam patrzeć, co mogłabym właściwie zrobić, żeby to się udało. No i tak, wiesz, posłałam po prostu to do uniwersum no i się okazało, że właściwie to super. No i się dzieje. Więc teraz pracuję nad wystawą, która będzie w Polsce. Także zapraszam. Trzymamy Będzie w kciuki. Olsztynie. Trzymamy kciuki. Jeszcze takie pytanie właśnie techniczne. Jeżeli mówisz, że twoja sztuka jest imersyjna, to co masz na myśli? Mam na myśli to, że porusza różne zmysły, czyli nie staram się tylko badać zmysł wzroku, który jest obecnie dla nas bardzo przestymulowany, bo jesteśmy w jakimś takim w okulocentrycznej wizji świata. Poruszamy się, wiesz, głównie social media wpływają na ten nasz wzrok i wszystko widzimy, więc ja jestem zainteresowana tym, jak sztuka może dostać się też do innych zmysłów, które mamy, czyli wiesz, zapach, dotyk, no wiadomo, jakby gdzieś tam dźwięk również, ale też to poczucie przestrzeni jest dla mnie ważne, bo właśnie wychodzę z fotografii, która jest takim po prostu, wiesz, bardzo płaskim medium w moim odbiorze. No a nagle teraz po prostu, że robię rzeczy, które rzeczywiście są bardzo mocno połączone też z ruchem na przykład, nie? Czyli jak robiłam wystawę, ostatnio moja wystawa w Grecji, w Atenach, w OK Space, która się nazywała Salty Tissue, była bardzo mocno związana z ruchem i z ruchem osób, które były na tej wystawie, nie? Czyli te odbiorcy są dla mnie równie ważni jak dzieła, które są pokazywane na tej wystawie, czyli jakby bez osób, które się poruszają po tej przestrzeni, nie ma tak naprawdę tej wystawy. Nie ma, po prostu nie istnieje. No i co chciałam Ci powiedzieć, że właśnie na tej wystawie Salty Tissue cała podłoga galerii była usypana solą. Czyli jak osoby wchodziły na tę wystawę, to już jakby uczestniczyły w tym, czyli za każdym razem jak ktoś wchodził, to widział to trochę inaczej, bo ślady stóp osoby poruszającej się po tej przestrzeni już zostawiły jakiś ślad. Także to jest dla mnie bardzo ciekawe, jak też osoby zmieniają troszkę te prace, które tam są. Okej, czyli ta wystawa, nad którą pracujesz w Polsce, to będzie gdzie? W którym mieście? W Cieszynie. W Cieszynie, czyli wycieczka do Cieszyna obowiązkowa, a wstępna data jest jaka? Początek lutego. Początek lutego. Aha, czyli 2024. Tak. Czyli momencik jeszcze poczekamy. Jeszcze momencik, tak, bo to jest bardzo długi proces. Wiesz, już nad tą wystawą pracuję troszkę. Także to jest taki też proces badawczy, ponieważ wystawa będzie poruszała tematykę związaną również z historią mojej rodziny, z historią regionu, w ogóle Śląska Cieszyńskiego. Także mam, wiesz, kompletnie po prostu wracam do swoich korzeni, badam je, obracam je ze wszystkich stron i zastanawiam się, co tam się będzie działo. Natomiast bardzo jest to dla mnie ekscytujące i niezwykle się z tego cieszę, że ta wystawa się odbędzie. Także zapraszam i będzie tam więcej informacji, wiesz, bliżej wystawy po prostu dostępne. No ja mam nadzieję, że jeszcze dane nam będzie spotkać się może właśnie bliżej tej wystawy, żeby przypomnieć osobom. Natomiast już teraz jestem Ci wdzięczna za ten opis, bo pamiętam taką jedną sytuację, kiedy stałyśmy koło siebie na jednym z tych spotkań około Szkoły Rzemiosł i właśnie ktoś zadał pytanie, jaką robisz sztukę i nagle było takie, jak to wsadzić w taki small talk, nie? Bardzo Ci jestem wdzięczna za ten wywiad i myślę, że spokojnie, ja z przyjemnością poświęcę więcej czasu na to, jakbyś nam chciała tylko o tej wystawie opowiedzieć, a może w ogóle o tych jeszcze Twoich podróżach bardziej dogłębnie, no bo wskoczyła Grecja, o której wcześniej nie wspomniałyśmy, więc po prostu totalna rewelacja. Jeżeli chodzi o takie rzeczy techniczne, to Instagram za chwilę nam się skończy na moment, więc
więc bo już jest godzinka. Powiedziałam Ci, że to po prostu szybko mignie. Natomiast ja mam jeszcze takie pytanie, no bo faktycznie Tom, ogarnęłaś tymi wystawami, ogarniasz Europę i studiami, wystawami, swoją pracą, więc takie jest pytanie, najpierw, na początku chciałam się zapytać, kiedy czujesz się najbardziej Polką, ale potem jak wspomniałaś o tej Grecji, mówię, no tak, Grecja, zapomniałam. I potem mówię, to czekaj, to może ty się czujesz Europejką, bo tak ogarniasz tą Europę, jak ludzie skaczą po miastach kraju, to tak jak ja ciebie słucham, to właściwie ta Europa to jest taki kraj, a potem są te miasta. Czy masz jakąś taką identyfikację, czy raczej się nie podpisujesz pod tym? To jest w ogóle bardzo trudne dla mnie, bo ja powiem Ci taką historię, która się przytrafiła jakieś 2 lata temu chyba, albo rok temu, już nie pamiętam. Ja jestem częścią takiej platformy, nazywa się Platform Gaut. I to jest platforma, która zrzesza artystów i artystki z krajów skandynawskich i nordyckich. I ja w związku z tym, że jak zaczęłam studiować w Szwecji, to byłam bardzo mocno połączona z siecią tam właśnie w tych krajach, to zostałam zaproszona, bo brakowało im artystek ze Szwecji. No ja tam poznałam po prostu takiego kuratora i on mnie zaprosił do tego projektu. No i ten projekt przez to, że wybuchła ta pandemia, musiał być gdzieś tam przełożony i odbył się dopiero już po pandemii. I ja wtedy już nie mieszkałam w Szwecji. I to było dla mnie bardzo ciekawe, też tak tożsamościowo, ponieważ cały projekt jakby polegał na tym, żeby dyskutować, mówić o tym, co to znaczy sztuka nordycka, co to znaczy artyści, artystki w Skandynawii, w krajach nordyckich. Także te wątki były bardzo mocno połączone z tą tożsamością lokalną, geograficzną. I na przykład mieliśmy takie ćwiczenie, gdzie mieliśmy się gdzieś w przestrzeni postawić, czyli na przykład jesteś tutaj po lewej stronie osoby tego kraju, po prawej stronie osoby z tego kraju, tutaj osoby z tego. I ja tak stanęłam na środku i po prostu nie wiedziałam, co ja mam zrobić, bo ja już się nie utożsamiałam wtedy ze Szwecją. Trochę tak, a trochę jednak czułam, że nie jestem stamtąd. Więc to było niezwykle ciekawe doświadczenie. I ktoś mi wtedy zadał pytanie, a gdybyśmy poprosili Cię, żebyś stanęła tam, gdzie są osoby z Polski, to czy to byłoby dla Ciebie bardziej gdzieś tam bardziej intuicyjne? I ja zaczęłam się nad tym zastanawiać i pomyślałam, że chyba w sumie też nie. Także czy czuję się Europejką? Chyba tak, ale nie do końca wiem, co to znaczy być Europejką. Natomiast od kiedy zaczęłam wracać do Polski na szkołę, na zajęcia ze szkoły rzemiosł, to czuję się trochę bardziej połączona z Cieszynem. Nie wiem jak z Polską, bo nigdy nie mieszkałam w Polsce w innym miejscu niż Cieszyn. Mieszkałam 18 lat w Cieszynie i czuję się mocno związana z tym miejscem, bo właśnie tam jest też moja mama, moja babcia, moi przyjaciele, jestem z dawnych lat. Bo ja się dopiero tego uczę, właśnie tej identyfikacji Śląska Cieszyńskiego, że tam to już w ogóle jest inna historia. Też fascynujące, dopiero wsadzam w to paluszek, żeby ogarnąć tą ilość informacji, więc ta identyfikacja mnie pasjonuje, więc to jeszcze taki otwarty temat. Natomiast Aniu, Grażyna się pyta, jak nazywa się ta platforma, bo nie było słychać. Platform Gaut. I to się pisze Platform G-A-T-T. Okej, super. No to co, kochana, może będziemy na razie ten pierwszy odcinek, twoją tutaj wizytówkę, pierwszy raz po polsku, Anna Jarosz z Wenecji nagrywa dla nas, z nami, dla Sztuka Kobiet, Kobiety w Sztuce i wystawa Luty, Cieszyn, luty 2024, a powiedz mi, gdzie ludzie mogą oglądać, twoja strona internetowa? Tak, to jest www.annajarosz.com. Dobrze, i tutaj w związku z tym wywiadem będziemy pracować nad polskojęzyczną również taką stroną, wizytówką, właśnie pojawi się na Polish Women Artists, to jeszcze będzie
i również będzie wideo Zoom na YouTubie i nagrane właśnie na tej platformie. No i co? I jeszcze media społecznościowe. Ludzie mogą Cię na Instagramie znaleźć jako? Tak, Anana Jarosz, Jeszcze jak raz? ananas. Anana Jarosz. Obowiązkowy follow proszę dla Ani i teraz już wiemy, że za każdym razem jak widzimy tutaj wizualne rzeczy, to jest też kwestia tego, że nam brakuje tutaj smaku i zapachu i muzyki, dlatego że jak usłyszeliśmy dzisiaj sztukę Ani, jest bardzo trudno wsadzić w jakiekolwiek pudełko. No to co, kochana Aniu, jeszcze coś chciałabyś dodać na sam koniec? Myślę, że wszystko poruszyłyśmy, natomiast zapraszam jeszcze zanim wystawa w Cieszynie się odbędzie się również moja wystawa w Berlinie, na którą bardzo serdecznie zapraszam. Pracujemy nad nią wspólnie z kuratorką z Turcji, która nazywa się Zeren Oruç i to będzie też bardzo ważna i bardzo fajna wystawa, także zapraszam do Berlina w listopadzie. Tak, ale też będzie jeszcze więcej informacji, także można będzie zobaczyć na mediach społecznościowych. Tak, czyli koniecznie śledzimy. Ja jako Sztuka Kobiet i Arts by Women na pewno będziemy udostępniać projekty Ani. I co, kochani, dziękujemy Wam za uwagę dzisiaj na Instagramie tutaj. Dziękujemy Wam zoomowcy, zoomowczynie i na YouTubie i gdziekolwiek nas oglądacie. Aniu, wspaniałego dnia Ci życzę. Bardzo Ci dziękuję. Cieszę, żeby się poznałyśmy. Ja w ogóle jak już siedziałam na tej kawie, to ja mówię, Boże, ja mam tylko nadzieję, że Ania się zgodzi zrobić ze mną ten wywiad i patrz, zrobiłyśmy to, brawo. Cudownie. Bardzo Ci dziękuję. Więc to jest już kolejny wywiad i jutro się spotykam z Agulą Swobodą. Będziemy rozmawiać o jej matkości i premiera matkości na Polish Women Artists i Sztuka Kobiet 26 maja, w Dzień Matki. Ma to sens, prawda? Aniu, jeszcze raz dziękuję bardzo, dziękuję Wam. Bardzo Ci dziękuję. Machamy, żegnamy. Pa, pa, dzięki. Tutaj sobie wyłączę, pozwolili nam godzinę więcej. End video, tylko jeszcze żeby się zasejwowało, a nie uśmiechnęłam się na koniec. Share. I tutaj zrobimy share. Tutaj mam wielką nadzieję, że mamy jeszcze mamy dźwięk. O to się modlę. Wysyłamy tutaj do bogini. Tak. Czyli co? Dziękuję Ci, Aniu. W kontakcie. Bardzo Ci dziękuję. Stop recording, żeby nie było. Ale poczekaj, właśnie tutaj jest end meeting for all. To czekaj, cancel, record, stop recording. Pa!